systemie Linux sieć CAN zarządzana jest przez zestaw sterowników i stos sieciowy socket CAN. Z punktu widzenia aplikacji, komunikacja z siecią jest prawie identyczna jak w przypadku interfejsów Ethernet. Odbywa się ona przez systemowe sockety. Socket CAN, jak tu widzimy na obrazku, korzysta z przestrzeni jądra, dlatego przed użyciem tego protokołu będziemy musieli załadować kilka modułów jądra. Co więcej, socket CAN daje tylko kilka podstawowych funkcji odczytu i zapisu do socketów, dlatego warto używać narzędzi CANutils na przykład, które umożliwiają znacznie więcej i umożliwiają one wyświetlanie ramek kanowskich, także odbieranie ich, logowanie i wysyłanie dalej w sieć po socketach TCP/IP. Moja sieć CAN składa się z dwóch urządzeń MicroCAN Devices. Są to komputery bazujące na mikrokomputerze Orange Pi0 z dołączonym do wewnętrznego portu USB konwerterem sygnału USB na CAN, takim jak ten tutaj też z MicroCAN Devices. Zalogowałem się przy użyciu SSH do komputerów. Przed przystąpieniem do pracy z SLCAN warto sprawdzić, czy moduły jądra są załadowane. Wpisując lsmod możemy to sprawdzić. Jak widać, 3 moduły jądra są odpowiedzialne za komunikację po CANie. Żeby uruchomić SLCAN, musimy wydać polecenie SLCAN-D. Parametr "-s" mówi o prędkości. Cyfra od 0 do 8. 8 oznacza maksymalną prędkość, czyli 1 megabit. Natomiast trójka to 100 kilobitów. "-o" i wskazujemy urządzenie, które jest podłączone pod USB i nazwę interfejsu sieciowego. Co jeszcze musimy zrobić, to włączyć interfejs sieciowy. Robimy to tak jak standardowy interfejs ethernetowy. Po wpisaniu i w config widzimy, że mamy tutaj nowy interfejs SLCAN 0. Możemy patrzeć, ile pakietów zostało odebranych, ile wysłanych. Na drugim komputerze zrobię to samo. No i teraz możemy na przykład z poleceniem CAN dump na jednym komputerze wyświetlić wszystkie ramki, które będą odebrane na jakimkolwiek interfejsie sieciowym, na jakimkolwiek kanowskim interfejsie sieciowym, ponieważ SLCAN zakłada, że może być więcej niż jeden interfejs sieciowy na komputerze. Tutaj z kolei na tym komputerze wydam polecenie CAN gen, które wygeneruje nam losowe ramki. No i odbieramy tutaj losowe ramki. CAN dump pozwala nam także na tworzenie plików z logami, które potem możemy tworzyć używając CAN playera. Spróbujemy jeden sobie stworzyć. Ogólnie wszystkie te polecenia mają dosyć dobrą pomoc, dlatego warto z nich korzystać. "-l tworzy nam plik z logami. Jeszcze musimy podać interfejs sieciowy. Jak widać, został utworzony plik CAN dump z datą dzisiejszą. I tu mamy ramki, które zostały nadane w tym czasie, razem z timestampami. Ramki są w formacie ID, następnie hash i dane. Teraz używając CAN playera możemy te ramki odtworzyć.
A na tym komputerze CAN-dumpem podejrzymy, co tam dostajemy. No i odtwarzamy tamte ramki, które były wysłane. Poleceniem LI w kółko możemy je odtwarzać. Teraz pokażę Wam jeszcze jeden ciekawy program, który się nazywa CAN Sniffer. CAN Sniffer pozwala nam obserwować w specyficzny sposób to, co się dzieje na ścieżce CAN. Reaguje on na zmiany danych w ramkach i tylko te ramki będzie nam pokazywał, w których coś się zmienia. Jest to bardzo przydatne, jeżeli podłączamy się do sieci, w której nie wiemy, co do końca się dzieje. Wcześniej przygotowałem sobie loga, który fajnie to pokazuje i CAN Playerem teraz go odtworzę. Widzimy tutaj dużo ramek, które są w sieci, jednak po chwili zostają tylko te, w których zmieniają się jakiekolwiek dane. Pokażę Wam jeszcze, jak działa program Socket Candy. Jest to program, który służy do przesyłania ramek kanowskich w sieci Ethernet po socketach dalej do innych komputerów. Przed rozpoczęciem pracy z Socket Candy należy sobie go skonfigurować. Konfiguracja jest w pliku etc, w folderze etc. No i mamy do wyboru interfejs sieciowy, po jakim będziemy wysyłać nasze ramki, oraz port, i także jakie interfejsy kanowskie będziemy obsługiwać. Żeby uruchomić Socket Candy, wpisujemy Socket Candy -v, żeby wyświetlały nam się informacje tutaj na tej konsoli. No i widzimy adres, na jakim działa urządzenie, na jakim działa program. Teraz z Windowsa przy pomocy Netcata możemy się połączyć do serwera. No i jesteśmy połączeni. Dostałem odpowiedź od serwera hi, i teraz Socket Candy korzysta z swojego własnego protokołu. Ten protokół jest opisany na stronie projektu na GitHubie. Tutaj warto sobie zajrzeć, bo są dosyć duże możliwości tego. No i pierwsze, co musimy zrobić, to otworzyć port, z którego chcemy korzystać. Wpisać open slcan 0. Teraz na przykład ustawimy Socket Candy w ten sposób, żeby co sekundę wysyłał ramkę kanowską o ID 123, długości 2 i dane. No i możemy sobie podejrzeć na drugim komputerze, na którym mam CAN-dumpa uruchomionego, że nadawane są ramki cyklicznie. Możemy dodać kolejną pracę, na przykład teraz co 200 milisekund. Tu podajemy liczbę mikrosekund, czyli w ten sposób. I na przykład ID 2, długość 0. No i mamy cykliczne nadawanie ramek. Socket Candy pozwala też odbierać ramki kanowskie. Żeby to zrobić, to musimy przejść do Raw Mode. Okay, w tym momencie przestaliśmy nadawać, a na tym komputerze zacznę nadawać losowe ramki. No i odbieramy. Socket Candy umożliwia też filtrację i wiele innych ciekawych rzeczy. Warto sobie przejrzeć dokumentację i zobaczyć, jak to działa. O czym jeszcze warto wspomnieć, to to, że do analizy ruchów sieci CAN możemy użyć Wiresharka i mógłbym go uruchomić bezpośrednio z komputera MicroCAN.
tylko że przez SSH streamowanie obrazu nie działa za dobrze na Windowsie. Dlatego uruchomię graficzną nakładkę na Wiresharka, czyli program T-Shark i uruchomię go z parametrami -i slcan0, czyli numer interfejsu sieciowego i -w, żeby stworzyć plik pickup do późniejszej analizy bezpośrednio na Windowsie. A więc uruchamiam ten program, a tutaj będę nadawał losowe ramki. No i tutaj pokazuje nam się liczba odebranych ramek. Podajemy trochę. OK, a więc zatrzymujemy program, zatrzymujemy T-Sharka. No i teraz uruchomiłem program WinSCP, żeby przekopiować plik z logami na mój komputer i lokalnie na Windowsie uruchomię Wiresharka. I otworzę ten plik. OK, jak widzimy, tutaj mamy protokół CAN. On jest domyślnie zainstalowany w Wiresharku i mamy dane, ID. Możemy także przeprowadzać filtrację CAN. Na przykład ID i wyświetlić i wyfiltrować wszystkie ramki, które mają 18.